Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Kurna, nie mogę się tego oduczyć. Witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch 2. Tak, za długo nagrywałem OLEDa. W którym zaprezentuję grę Red Dead Redemption w wersji na Nintendo Switch 1, ale gra dostała darmowy upgrade do Nintendo Switch 2, więc w doku śmiga w 4K podobno, natomiast w handheldzie w 1080p i chyba w 60 klatkach, więc powinno to być całkiem grywalne. Więc sprawdźmy to. I mamy do wyboru, jeżeli tylko uda się złapać ostrość, język polski, jak widać. Nie wiem, ile czasu to się będzie ładować. Ewentualnie mogę zrobić pauzę. Chociaż nie wiem, czy trzeba. Rockstar. I pytanie, czy właśnie, bo słyszałem, że gry Rockstara są banowane przez prawa autorskie, jak ktoś właśnie publikuje jakieś nagrania z nich. Więc zrobię pauzę na razie. Ok. Ustawienia jeszcze pod L mogę zmienić. Co mogę zmienić? Sterowanie to na razie nie będę tutaj kombinował. Ekran. To też chyba nie będę nic kombinował. Więc tu nie ma żadnego trybu. Chciałem tylko sprawdzić, czy jest jakiś tryb taki jak wydajność lub jakość. Normalny, ekstremalny, nawet Nightmare. Z poziom trudności. No normalny, nie będę przesadzał. Uwaga, zapisane będzie. Stwórz nowy zapis oczywiście. Ok. Milion ostrzeżeń, jakbym nigdy w gry nie grał, no nie? Amerykański Exodus. Więc gra raczy nas tu oczywiście wstępną cutscenką. Ja tu powiem teraz coś, co może być dla co po niektórych dość kontrowersyjne, ale ja można powiedzieć, że praktycznie nie grałem w Red Dead Redemption. Ani jedynkę, ani dwójkę. To znaczy jedynkę miałem na Xboxie 360 i grałem w nią jakoś tak, no troszeczkę tam przeszedłem jakiś wstęp, właśnie pamiętam ten wstęp, że on tutaj był przywieziony przez szeryfa chyba czy coś. Już nie pamiętam szczegółów, w każdym bądź razie pamiętam początek, jakieś tam początkowe misje, ale nigdy nie przeszedłem Red Dead Redemption, chociaż niestety gdzieś w internecie złapałem spoilera, jakie jest zakończenie gry. No ale mimo to chciałbym w nią pograć. Tak po prostu, więc zobaczmy, jak to się prezentuje. No, widać, że to jest gra z poprzedniej epoki, w zasadzie z 2 generacji temu, bo to jest gra z epoki Xboxa 360. Więc no cóż, widać, że no ale jeśli chodzi o ostrość, o detale, znaczy detale, no to wiadomo, nie są jakieś super. Wywalili jakąś pijaczynę. No ale klimat na pewno jest w tej grze nie do podrobienia. A w dwójkę, jeśli chodzi o dwójkę, to nie grałem w nią kompletnie nigdy, co też może być dla niektórych zaskoczeniem. Znaczy ja ogólnie nie jestem fanem tych nowożytnych gier Rockstar. Nie przepadam za GTA 5. Strasznie szare kolory są w tej grze, co się źle nagrywa niestety. Ale zapomniałem też napisów chyba włączyć. Opcje. Napisy właśnie. Czemu ktoś zostawia napisy wyłączone? Na razie się nie zagłębiam w fabułę, chciałem po prostu zobaczyć, jak gra się prezentuje. Natomiast wracając do wątku głównego, nie jestem wielkim fanem nowych gier Rockstara, ale dosiadł chamsko tego konia. Jak
Jak mogę przyspieszyć tym bydlakiem? Zaraz. Aha. Czego? Okej. Stój, HB, to nie widzisz, że pociąg jedzie. Także nie przypadam, że GTA 5 w Red Dead 2 nigdy nie grałem. W jedynkę grałem tylko troszkę. GTA 4 nawet mi się podobało, ale miasto było monotonne. Także... A w takie GTA Vice City czy San Andreas to mógłbym grać na okrągło. Nie, ale trzeba przyznać, że nieźle ta gra się prezentuje. Widać ładne efekty świetlne. No przede wszystkim 60 klatek i ostry obraz, no i wysoka rozdzielczość, więc czego chcieć więcej. Coś nabieram sobie właśnie powoli ochoty, żeby w to pograć. Aczkolwiek te plenerki są dość nudne, takie pustynne. Pewnie jakieś przy granicy z Meksykiem. W którejś części chyba w dwójce był... Chyba kolega mi pokazywał, że był jakiś taki jeden mieszkaniec w miasteczku, który był Polakiem. I trzeba było odebrać od niego haracz i on mówił po polsku i nie rozumiał angielskiego. To był taki śmieszny, znaczy no nie był śmieszny, bo to było tragiczne dość wydarzenie, ale to był swojski motyw, taki nasz, nie? Że polski jakiś tam emigrant z Polski próbował sobie ułożyć życie, ale się wpieprzył w jakieś tam długi. A to chyba w dwójce było. Czuć tu ten klimat gier Rockstar, że sobie jadą i gadają. Natomiast, no mówię, grafika. Jeśli chodzi o same detale, to kurczę, trochę taki bym powiedział klimat Wiedźmina 1, znaczy trójki, nie? Takie kępki traw, takie różne drzewka. Trochę bym, chociaż to jest starsza gra niż, chyba nawet to jest gra z epoki Wiedźmina 2. Ale że została zremasterowana, no to grafika jest troszkę poprawiona. Zresztą słyszałem właśnie opinię ludzi, którzy pamiętają oryginał, że grafika jest dość ładnie podciągnięta tutaj. Zbliżcie do fortu. Dawaj koniku. No czuć klimat kurczę westernów. Tam pewnie jakieś bandziory siedzą w środku czy coś. Na razie to... Dobra, olewam filmik. Chciałem tylko... Nowi przyjaciele, stare problemy. Więc pewnie będzie cutscenka czy coś. Chyba, że już przewinąłem całą, ale nie. Filmiki się źle to nagrywałem, bo jest dość szaro. W ogóle jest dość szara ta gra. Się działa w Polsce normalnie. Ok, musimy iść do niebieskiego znacznika, bo nie oznaczono na mapie na niebiesko. A, to chyba pamiętam, to będziemy mi pomagać ogarniać jakąś tą chałupę czy coś. To mówię, początek tej gry to ja znam. 15 dolarów, kiedyś to był majątek. Aha, czyli ja będę dla niej pracował. No tak, pamiętam to. No ale zobaczmy sobie, kurz się unosi. Teraz, o, jak wyszło słoneczko, to w grze się nagle zrobiło lepiej, nie? Ładniej. A co on taki pokrwawiony? Może to w jakiejś cutscence było, ale ja wszystko na hałna przewinąłem. Chyba chcę, kurczę, przysiądę i zacznę w to grać, bo jest fajny klimacik. I tak
Szkoda tą grę tak na chama przegadać i Come on, nie skupiać się. time for you to see what a real ranch looks like. Come on. Dawaj szkapo, jedziemy z tą panią. Co? Gdzie ona? Kurki sobie chodzą, dziobią. Tak sucho, jak tam musi się strasznie kurzyć, nie? To your right is the general store. Jaką ziemię You oni won't tu w find ogóle freezing mogą high uprawiać? pasture, To but wszystko it's jest good for the pustynne. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Gdzie ona mnie oprowadza? Nic ciekawego na razie się nie dzieje. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses A, i than pamiętam, i chyba on tu chce być porządny, właśnie popracować na farmie, coś tam ogarnąć sobie życie, ale jak to bywa, historia się u niego upomni That's the train i station. znów będzie Things musiał sure have changed since the line się finally got finished, ubrudzić, bringing że in tak all powiem. sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Popylają po torach. W końcu by sobie kopyta już dawno połamał na tych podkładach kolejowych. Ale okej. Może te są jakoś zaprojektowane specjalnie do biegania koni po nich. That's the barn over Śmieje there. się Paul oczywiście. built it himself when I was just a little girl. No dobra, tak ta gra się prezentuje. No jak widać, przyjemna grafika. And here we are back at the house. Najważniejsze, że 60 klatek i wysoka rozdzielczość. No complaints from me, Miss McFarland. Dobra, przywiązujemy szkapę. Tak to się prezentuje. Co sądzicie o tej gierce? Jeszcze jest tutaj ten dodatek z zombie. No właśnie, może właśnie da się to wyjść z tego do menu głównego. Okej, menu główne. Tak, chcę. I tak będę grał od nowa, bo muszę wszystkie cutscenki od nowa obejrzeć. Dziwne jest to, że jak wziąłem powrót do menu głównego, to musiałem wszystkie te nagłówki, logosy deweloperów od nowa zobaczyć. Zawartości Nintendo Switch 2. No i to chyba kiedyś kolega mi pokazywał to DLC chyba na Xboxie. Kojarzę, właśnie pamiętam, że chyba biegałem i strzelałem do zombiaków. Z tego co pamiętam, to były one właśnie bardzo szybkie w tej grze. Więc tu pewnie będzie jakiś motyw, że umarlaki powstają z grobów. Months away, John Marston has returned to his loved ones while trying to rebuild his ranch and win Tak jak previously, kurczę, w serialu, nie? Marston awaits whatever life will throw at him. Dobra, zobaczmy. Cutscenka za cutscenką, normalnie jak w RPG-u. No jest jakiś... W gaciach wylazły. Chyba te gałki w ogóle są lepsze niż te... niż w Stitchu 1, co bardziej chyba precyzyjne. Co? Jeszcze nie zdech? Nobody puts their hands on my wife. A, ugryzł ją. O, to... I can't Chyba... believe I had to kill that poor bastard. Well, you okay, darling? You okay? Abigail. Abigail. I don't feel so great. Jack, get out here. Ty, Now. ktoś tu się zmieni w zombie. Ktoś tu się zombiczy. Złap na lasso, spętaj Abigail. Czy on myśli, że ją uratuje? Jak ona jest zombie? Jack też jest zombie. Aha. What's that old fool done to you? Maybe this will remind you how to behave. What the hell?
Znaczy motyw jest ciekawy. Od początku rodzina mu się zmieniła w zombie. To będzie na pewno ciekawy dodatek do tej gry. To jest w sumie osobną fabułą, więc no proszę, ubrał się już tak jak należy. Znajdź pomoc w Blackwater. No, fajny motyw, trzeba przyznać. Tak trochę na chama pominąłem scenki, no ale wiemy o co chodzi, nie? To jest w ogóle więcej zombiaków. Pewnie w ten. Przeszukaj zwłoki. Bullshit. Bullshit. Okej. No dobra. Tak się prezentuje Red Dead Redemption. Fajna gra i fajny dodatek. Będę na pewno chciał ograć na Switchu 2. Dzięki za uwagę i cześć.